Kanał Mosarta jest wspierany przez jego widzów. Aby go wspomóc, skorzystaj z linku pod filmem. Dzień dobry, witajcie, siemaneczko, buzi, cmok, cmok i tak dalej, misio, kwiatki i jeszcze raz wesołych świąt. Witam was w filmie 375 litrów The Last Look. Luke, I'm your father. I witam również pana Staska, którego dawno nie było. Jego zniknięcie owiane jest tajemnicą, której tu nie zamierzam zdradzać, powiem tylko, że 2 razy byłem u niego na widzeniach. Postanowiłem zostać mnichem. Doznałem olśnienia, powołania i hemoroidów. To zapewne od siedzenia. Proszę tu widowni nie insynuować. Nigdzie nie siedziałem. To są plotki i informacje wyssane z brudnych paluchów pańskich, pożal się Boże, informatorów. Jakich informatorów? Sam mi pan wysłał pocztówkę z Białołęki. Dobra, pozostańmy przy mnichu. Tie, znowu będzie jak wtedy, co pan mówił, że wyjeżdża na wycieczkę na Węgry, a potem się okazało, że chciał pan prosić o azyl. Tylko pan się poślizgnął na bananie. Boleśnie stuknął w głowę i zapomniał, po co pojechał. Akwarium i fenediket fogo kierni. Że jak? Tyle pamiętam, bo się wcześniej nauczyłem. A co to znaczy? Poproszę o azyl akwarystyczny po węgiersku. To dobrze, że pan się wykopyrtnął na tym bananie, inaczej widzowie by już pana nie usłyszeli. To prawda, ale to pewnie mój ostatni raz, skoro pan kręci Last Looka. To już potem nic nie będzie, jak mawiał niejaki Kononowicz. Cele pan bzdury gada. Last Look oznacza tu ostatni rzut oka, ale nie na akwarium, tylko na jego pseudowystrój. Bo ostatnimi czasy nabrałem akwarystycznego wigoru, nie wiem, chyba po czopkach, i jakoś mnie tak wzięło, żeby trochę powyciągać, pozmieniać miejscami, przy okazji umyć i oskrobać z glonów rośliny. Nie zamierzam niczego likwidować, a nawet przemyśliwuję nad nową 200. Ale tylko sobie przemyśliwuję, bo kasy nie mam, to tylko przemyśliwywanie mi pozostaje. A to takie buty. A ja myślałem, że kończy pan karierę akwarysty na rzecz innej kariery, tylko nie wiem jakiej. Chciałem zostać profesjonalnym głupkiem wioskowym, ale niestety mieszkam, jak powszechnie wiadomo, w mieście Łodzi, skąd wielu sławnych ludzi pochodzi. Kto na ten przykład? Anita Werner, Piotr Frączeski, Marcin Gortat, Michał Wiśniewski, Piotr Zelt, Krzysztof Krawczyk wiele lat tu mieszkał, Tatiana Okupnik, Borys Szyc, Mandaryna, Anna Lewandowska, żona zupełnie nieznanego piłkarza, Krzysio Rutkowski z charakterystyczną fryzurą, No i pan. Ja? Coś pan zdurniał? Ze mnie taki celebryta, że nawet sąsiedzi w klatce mnie nie znają. Albo nie chcą znać. Albo, no tego to ja nie wiem, ale nie wnikam i się nie celebrycę, ani nie influenceruję, ani żadne tam takie. To co z tym Last Lookiem? No właśnie wszyscy go oglądają. W sumie te zmiany, które nastąpią, to większość by nazwała kosmetycznymi. A dla mnie to już trochę takie jak zdobycie Monteverestu. Albo chociaż gubałówki. Czemu? A temu, że jak ostatnio postanowiłem wyczyścić filtr i niosłem go do łazienki, to myślałem, że mi kręgosłup pęknie. I pękł? Kręgosłup? Nie, ale gumka w spodniach dresowych tak, bo się tak nadałem i zaparłem, że nie wytrzymała. Szkoda, że nikt wtedy fotki nie zrobił. Akwarystyczny celebryta bez gaci. Jak pan jeszcze raz powie celebryta, to pokażę tą pocztówkę z Białołęki. Okej, nic nie mówiłem, milczę jak grób. Tak więc powyciągam rośliny, starym, dobrym sposobem je wszystkie umyję pod prysznicem. Jak ktoś nie stosował tego, to polecam, szczególnie do twardych roślin, których prysznic nie uszkodzi. A prysznic czyni cuda, bo urywa wszystkie liście, które są nadgniłe, uszkodzone i tak dalej, a nawet my sami tego nie widzimy. Poza tym potrafi częściowo przynajmniej usunąć trochę glonów, szczególnie nitek i podobnych do nich. Usuwa też wszelkie zanieczyszczenia, które osadzają się na liściach. Oczywiście nikt z tego pomysłu korzystać nie musi. Ja kiedyś na niego wpadłem i sprawdza się przez x lat, ale tak jak mówię, nadaje się tylko do roślin wytrzymałych. Jakichś drobiazgów czy też miękkich rarytasów bym pod prysznic nie wkładał. A i oszczędzając wodę, można się razem z roślinami wykąpać. To głupie, panie Stasku, ale już kiedyś opowiadałem, że pierwszego Anubiasa szorowałem gąbką i myłem mydłem, bo myślałem, że to sztuczna roślina. To może by pan przybliżył coś tą nową 200. No tak jak mówiłem, to nawet planem nazwać nie można. To raczej jakieś tam małe marzenie, takie marzonko, a to już blisko do słowa małe mrzonko. Bo poprzednie zbiorniki, które miałem, poszły do specjalnego nieba dla zbiorników, kiedy się rozszczelniły w sposób bezczelny. Został mi cały osprzęt, ale szkieł już nie ma. A jak się to niebo nazywa? Śmietnik. Ładnie. Też tak sądzę.
Więc szukając materiałów do Crazy Akwariów trafiłem na mnóstwo zdjęć wiwariów, które odnowiły moje marzonko o takim właśnie zbiorniku. Choć generalnie to miałem pomysł na taki zbiornik do połowy wypełniony wodą, a wyżej na różnych konstrukcjach rośliny, drobne rośliny, mchy i podobne, które by zarastały całą górę. No niestety, takie wiwaria, gdzie rośliny przepięknie wyrastają ponad zbiornik, w moich warunkach by się nie sprawdziły. Za sprawą kota, drania jednego, którego rośliny w akwarium interesują bardziej niż ryby. Więc niestety musiałby to być zbiornik zamknięty. Na taki pomysł kiedyś wpadłem, a teraz te zdjęcia wiwariów mi przypomniały o tym. No to tylko musi pan kupić akwarium 240 litrów i działać. Chyba jak sprzedam pana pocztówkę z Białołęki na Allegro. Wtedy mi starczy kasy. A no tak, zapomniałem, że jest pan na utrzymaniu państwa. Nie wiem, jak mógł pan o tym zapomnieć, bo państwo mi o tym zapomnieć nie daje. Choć ostatnio coś drgnęło, bo po 11 latach zostałem uznany inwalidą grupy drugiej w wersji na stałe. Także jest dobrze, a będzie jeszcze piękniej. Czyli dostał pan więcej kasy? Nie wiem, jak powiązał pan te dwie sprawy. To dało mi tylko to, że co 3 lata nie muszę już jeździć udowadniać, że z moją chorobą jest po staremu i nic się nie zmieniło. No, ale zawsze trochę ulgi i mniej stresu. Wracając do 240, to tylko sobie tak gadam. Pewnie nic z tego nie wyjdzie, ale pomarzyć sobie można. A nie może pan zrobić tak tutaj, w 375? No niestety nie. Nie z tymi rybami, które tu mam. A ja się ryb raczej nie pozbywam. Jak już się u mnie pojawiły w taki czy inny sposób, to jak kot i pies mają u mnie dożywocie. Póki same nie odejdą do krainy wiecznych pływów, to tu będą i akwarium będę kombinował pod nie. A nie pomyślał pan, żeby może trochę nowych roślin posadzić? W sumie to nie jest zły pomysł. I już myślałem nad tym. Może by się udało trochę twardych i odpornych roślin wykombinować? Nie wiem na razie skąd i za co, ale to jest w sumie łatwiejsze do ogarnięcia od nowego zbiornika. A o jakich roślinach pan myślał? W konkrety idziemy. Okej. Jakiś inny anubias, mikrozorium, jakieś walisnerie, może coś z echinodorusów? Czyli żadne rarytasy. Na co mi rarytasy, jak moje ryby zrobią sobie z nich lunch i to na moich oczach? Ostatnio kolega przywoził mi glonojady ze swojej hodowli domowej i przytargał tam też roślinę, którą kiedyś miałem w akwarium. Postanowiłem ją posadzić. Posadziłem i po nocy już jej nie było. A to, co zostało, wypłynęło na powierzchnię i kot to ukradł. Także dokładnie wiem, co może tu przeżyć. A może ktoś z widzów mógłby się jakąś rośliną podzielić? Nie wiem, może, ale ja już o tyle rzeczy prosiłem, że mi już nie wypada, więc nie kontynuujmy tego tematu. Czyli nie będzie nowych roślin? Pan to jest maruda. Pożyjemy, zobaczymy. Nie wszystko od razu. Jak mi się uda ogarnąć ten zbiornik i poprzesadzać tak jak chcę, to już będę zadowolony. A może po jakimś czasie się jakaś nowa roślina pojawi? U mnie zawsze cuda się dzieją pod tym względem. Czegoś nie ma, później nagle nie wiadomo skąd się pojawia. Cuda, panie. Nie cuda, tylko widzowie. Prawda, widzów to ja się nachwalić nie mogę. Wsparli mnie wiele razy, więc filmami się staram im to wynagrodzić. I nawet panem, choć w mniejszym stopniu. I jak to w mniejszym? Bo niektórzy pana nie lubią. Którzy? No, ci, tamci i ci też. No ale niech pan mi tu nie ryczy, no. Przecież wszystkim się nie dogodzi. Tak było i będzie. Jednym się to spodoba, a innym tamto. Ale wracając do zbiornika, to jeszcze kombinuję wybrać się do okolicznego lasku, z którego kiedyś wypasiony pieniek przytargałem. Może i tym razem coś się znajdzie ciekawego i może nowa ozdoba drewniana zawita do zbiornika. Ku uciesze mojej i moich zbrojników. A słyszałem, że równolegle pracuje pan nad filmem o ozdobach, to prawda? Tak, prawda. Wymyśliłem taki temat ozdoby hit czy shit. O przeróżnych ozdobach stosowanych w akwariach. A ja tam wystąpię? Nie, bo pan się spasł i jako ozdoba się pan do akwarium nie nadaje. Nie spasłem się, tylko przybrałem na zimę. Tia, puchlina głodowa, skąd ja to znam? A ja ostatnio pana widziałem, jak pan kawior wpierdzielał. Nie kawior, tylko kaszankę, podobne, ale nie do końca. A, to zwracam honor. Niech pan już lepiej nic nie zwraca, bo tu niedawno sprzątałem. Ale ja akurat z ozdób preferuję drewno. Może coś się uda zorganizować za darmochę. Tam zawsze coś w tej dziczy się znajduje. Tak więc szykują się zmiany i to ostatni moment, kiedy ten zbiornik można zobaczyć z takim wyglądem. Czy się uda zrobić coś ładniej i fajniej? Będę się starał, na ile kręgosłup pozwoli. I guma w dresach.
I już wrzucam pocztówkę z Białęki na Allegro. Się pan doigrał. Dobranoc. Uciekaj, uciekaj. Dobranoc.